Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że instalacja fotowoltaiczna nie jest instalacją dobrą dla każdego, bo zostanie przeciążony i powie: sorry, nie, ja już nie pracuję, bo jest za ciężko dla mnie, ja już się zmęczyłem. Jeżeli będzie pracował w trybie off-grid, nowy sprzęt Victrona już nie potrzebuje komunikacji CAN. Ten falownik może być 5 kW na 48 V, ten falownik może być 3 kW na 24 V, a ten falownik może być na przykład 2 kW na 12 V. Chodźcie szybko, to coś wam pokażę. No, witam serdecznie po raz kolejny. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze i lajki i subskrypcje. Za kawę też dziękuję. Dzisiaj, jak już tutaj przyszliście i oglądacie, to dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę na temat doboru urządzeń do naszych instalacji fotowoltaicznych. Bo nie zawsze jest tak, że im większe, tym lepsze. I porozmawiamy sobie, jak dobrać nasz sprzęt do naszych potrzeb. Powiemy troszeczkę o mocy szczytowej i o pojemności użytkowej. No i przeanalizujemy kilka scenariuszy, żeby zobaczyć, jak dobrać sobie sprzęt. Bo to, co ja tutaj mam, te 3 falowniki, to dla mnie jest to wystarczające, ale dla niektórych to będzie dużo za duże, a dla jeszcze innych to będzie znacznie za małe. I to wszystko zależy od tego, ile my zużywamy energii i mówię tutaj nie tylko o średnim zużyciu, ale o pikach. W momencie, kiedy włączymy, nie wiem, pralkę, zmywarkę, piekarnik, płytę indukcyjną, żelazko i jeszcze sobie zagotujemy herbatę. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę ten pik, on może nie potrwa długo, ale będzie na tyle duży, że jeżeli nasz falownik nie będzie w stanie dostarczyć takiej mocy, no to on albo pożyczy sobie z sieci, albo się wyłączy, jeżeli nie ma dostępu do sieci. Bo zostanie przeciążony i powie: sorry, nie, ja już nie pracuję, bo jest za ciężko dla mnie, ja już się zmęczyłem. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że instalacja fotowoltaiczna nie jest instalacją dobrą dla każdego. Ludzie, którzy zużywają bardzo niewiele prądu, gdzie ten taki bazowy pobór jest na poziomie, nie wiem, 200 W, a czasami niektórzy może nawet mniej, bo sobie wyłączają telewizor, bo tam się ta czerwona lampka świeci, jak go nikt nie ogląda, to takie gospodarstwa, takie domostwa, dla nich nigdy instalacja fotowoltaiczna się nie zwróci. No nie ma szansy się zwrócić, ponieważ oni już i tak oszczędzają na tym prądzie, a urządzenia coś tam kosztują. Jeżeli chcemy mieć dobry sprzęt, to musimy dobrze zapłacić. I teraz prawda jest taka, że za jedną taką niebieską skrzynkę, zamiast kupić taką jedną niebieską skrzynkę, możecie sobie kupić 2 szare skrzynki i pół baterii. Za tą samą cenę, za cenę jednego tego urządzenia. Da się zrobić instalację fotowoltaiczną, da się zrobić relatywnie tanio. Ale jeszcze musimy wziąć pod uwagę kilka innych czynników. Tanio nie zawsze znaczy tanio, bo oszczędność to nie zawsze znaczy tani wydatek jednorazowy, ponieważ my będziemy ten wydatek robili wielokrotnie. Bo to nie jest tak, że każda instalacja będzie dobra dla każdego. To nie jest tak, że im większa instalacja, tym lepsza. I to nie jest tak, że te najtańsze instalacje są niedobre. Ja osobiście nie mam nic przeciwko tanim instalacjom. Tani sprzęt jest ok. To, z czym ja się nie zgadzam, to instalacje niebezpieczne. Na co musimy zwracać uwagę, jeżeli planujemy zainstalować sobie instalację taką fotowoltaiczną, zainstalować sobie panele, magazyn, inwerter i jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Musimy zadać sobie pytanie, ile tak naprawdę my tej energii zużywamy średnio, a ile tej energii zużywamy w piku.
Czyli jeżeli będzie taki moment, gdzie będziemy sobie, nie wiem, gotowali kawę, czy przygotowywali kawę, bardzo dobrą zresztą, w tym samym czasie będzie chodziła pralka, zmywarka, no i włączymy sobie, nie wiem, kuchnię indukcyjną i piekarnik, no to wtedy wiadomo, ten pobór energii będzie bardzo, bardzo duży, ale ta woda na kawę czy herbatę będzie się nam gotowała przez co? 2 minuty. Pralka tak samo jak pracuje, to nie zużywa tej energii tak strasznie dużo non-stop, tylko ona w momencie, kiedy sobie włącza grzałki do podgrzania tej wody, no to ciągnie te 3 kW z kawałkiem. Natomiast jeżeli tylko ten bęben się tam kręci, no to ten silnik, który tam jest, to za dużo tej energii nie bierze. Dlatego musimy powiedzieć sobie o czymś, co się nazywa moc szczytowa, czyli moc taka, która jest maksymalna, którą my będziemy w stanie zassać z sieci. Musimy też wziąć pod uwagę naszą moc przyłączeniową, czyli jaki mamy ten główny bezpiecznik i ile tej energii możemy wyssać z sieci. To może się wydawać tak śmieszne, że no ja tutaj mówię o instalacji fotowoltaicznej, a w tym samym czasie mówię o tym, że no jest istotne to, co możemy sobie wziąć z sieci, ale dojdziemy do tego za chwilę i wyjaśnię Wam, dlaczego o tym mówię. Zacznijmy od magazynu, no bo są dwie bardzo kosztowne części, są dwa bardzo kosztowne elementy naszej instalacji. Jednym z tych elementów to jest właśnie magazyn. To powiedziałbym, że jest najbardziej kosztownym komponentem całej naszej instalacji, a ceny, tak jak ja widzę w tej chwili tutaj w UK, ceny idą w górę, nie są już tak tanie, jak były pod koniec ubiegłego roku. I drugim takim elementem, który jest drogi, który może być drogi, to jest inwerter czy falownik. O akumulatorach musimy sobie powiedzieć na początek, bo musimy zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli ten element jest tak drogi, to my musimy zrobić wszystko, żeby on służył nam jak najdłużej. I teraz jest sytuacja tego typu. W momencie, kiedy budujemy sobie ten magazyn sami, no to będzie on troszeczkę tańszy niż jak go kupimy gotowego. Aczkolwiek w niektórych sytuacjach bardziej opłacalne jest kupienie gotowego magazynu, ponieważ jeżeli weźmiemy taki magazyn już poskładany, to on oprócz tego, że ma tam w środku już BMS-a, jest poskręcany, poskładany, nie trzeba tam zaglądać, to ma też jakieś zabezpieczenia. Oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że weźmiemy sobie ogniwa, które są klasy B, czyli niewiadomego pochodzenia tak naprawdę, no to może nam to teoretycznie wyjść taniej. Ale jeżeli kupimy sobie gotowy magazyn, to mamy na ten magazyn jakąś gwarancję. Zazwyczaj te magazyny są budowane na ogniwach klasy A, czyli tej najwyższej jakości i w tym momencie, jeżeli będziemy eksploatowali ten magazyn poprawnie i jeżeli ten magazyn będzie dobrany poprawnie do naszej instalacji, możemy założyć, że on tam wytrzyma sobie te 6000, 8000 cykli. Musimy jednak wziąć pod uwagę jedną rzecz. Jeżeli magazyn będzie za mały do naszej instalacji, to my będziemy za dużo prądu ssali z tego magazynu. W tych naszych magazynach zazwyczaj mamy 200-amperowe BMS-y. Ale to wcale nie znaczy, że my możemy sobie z tego magazynu te 200 amper wysysać. Ponieważ tak jak opowiadałem Wam kiedyś w jednym z poprzednich filmów, jak żeśmy analizowali karty katalogowe producentów ogniw, producent mówi, że pobór prądu, jaki jest dopuszczalny z ogniwa, to jest 0,5 P w tej chwili, było C. Co to znaczy? Jeżeli mamy ogniwo 100 amperogodzinne, to znaczy, że producent twierdzi, że to 100 amperogodzinne ogniwo wytrzyma nam te 6 czy 8 tysięcy cykli, pod warunkiem, że prąd rozładowywania i prąd ładowania nie będzie większy
niż 50 amper. I teraz tak, im bardziej chcemy pozornie zaoszczędzić, tym bardziej będziemy budowali magazyn o napięciu znamionowym niższym. Dlaczego niższym? No bo wiadomo, jeżeli 48V magazyny potrzebują 16 ogniw, tak, to jeżeli ja zbuduję sobie magazyn 24V, to ja już tych ogniw potrzebuję 8, czyli połowa ceny. A jak chcę jeszcze bardziej zaoszczędzić, pozornie, to zbuduję sobie magazyn 12V. I 12V magazyn potrzebuje tylko 4 ogniwa. Da się? Da się. Będzie działało? Będzie. Ale nie zawsze i nie dla każdego. Dlaczego? Im niższe napięcie na magazynie, to żeby osiągnąć 1000 W, to prąd, jaki musimy pociągnąć z tych ogniw, to jest 83, uwzględniając straty 85 A. 85 A. Jeżeli to będą 100 amperogodzinne ogniwa, 85 A, to już jest prawie 1C. To już jest prawie maksymalna moc, którą te ogniwa mogą oddać. Będzie działało? Będzie. Pewnie, że będzie, ponieważ nasz BMS jest 200 amperowy. On pozwoli na to, żeby wyssać te 85 A z tego 12V magazynu. Ale żywotność takich ogniw w tym momencie znacznie się skróci. Natomiast jeżeli zamiast 12V zbudujemy sobie magazyn 24V, no to w tym momencie już zamiast 85 tych amper, uwzględniając straty, będziemy zasysali tylko 41, uwzględniając straty 45. Tak? 45 amper, czyli 45 amper jest poniżej 0,5C, poniżej tej dopuszczalnej, bezpiecznej liczby, która pozwoli nam na używanie tych ogniw poprzez długi czas. I w tym momencie tak, musimy zapłacić więcej za ogniwa, ale te ogniwa będą pracowały w bardziej komfortowych warunkach i będą nam służyły dużo dłużej. Teraz jeżeli zwiększymy to napięcie z 24V do 48, no to już ten prąd, który pociągniemy z tego magazynu, będzie na poziomie 20 A, 25 uwzględniając stratę. Będzie mniej, ale powiedzmy, że 25. Czyli widzicie 85, 45, 25. I jest dużo łatwiej pracować z prądami o natężeniu 20 A niż o natężeniu 100 A. Tu mówiliśmy tylko o 1 kW, a teraz jeżeli będziemy chcieli 2 kW, no to te prądy się podwoją, tak? Tu już nie ma żartów, bo to jest 170 A. Grubość przewodów musi być dobrana odpowiednio. Dlaczego musi być dobrana odpowiednio? Bo jeżeli będziemy mieli za cienkie przewody DC, za cienkie te przewody, które doprowadzają nam prąd z akumulatora do falownika, to pojawi się coś, co się nazywa ripples, tak? Czyli taki ripples, który do pewnego momentu falowniki będą akceptowały, ale po przekroczeniu pewnej wielkości te MOSFETy, które tam są w falownikach, no to niestety za długo nam nie pożyją i powiedzą sorry, ale nadużywałeś naszej tutaj cierpliwości i my sobie teraz odmawiamy współpracy z tobą. Więc jeżeli będziemy mieli za cienkie przewody, które doprowadzają nam ten prąd stały do falownika, no to pojawią się te oscylacje, które są zabójcze dla falownika. Robi się coś takiego. Jeżeli spada napięcie, to rośnie prąd, tak jak żeśmy przed chwilą o tym dyskutowali. Jeżeli spadnie napięcie tam o 2 V, no to ten prąd wewnątrz falownika, falownik musi dostosować to, żeby oddać tyle mocy, ile potrzebuje. Więc te prądy są takie uderzenia prądowe. No i to nie jest za zdrowe dla falowników. Czyli reasumując, magazyn energii. Magazyn energii musi być dobrany do naszego zapotrzebowania. Jeżeli zużywamy 10 kWh w ciągu 24 godzin, no to nasz magazyn musi być co najmniej 10 kWh. Musi mieć pojemność co najmniej 10 kWh. No ale jeżeli nasze zużycie jest większe, to tak jak w moim przypadku, ja mam 6 magazynów i ja jestem w stanie zużyć 50% tego.
Dla mnie jeden magazyn byłby znacznie za mały. Teraz tak, mamy dobrany magazyn energii. Wiemy, że zużywamy 10 kWh, mamy 15 kWh magazyn, mamy odpowiednio grube przewody. Teraz musimy dobrać sobie falownik do tego magazynu. Nie magazyn do falownika, tylko dobieramy falownik do magazynu. Jak to ugryźć? Jak do tego podejść? Zacznijmy od łyka ciepłej kawy. Każdy falownik, takim jednym z tych parametrów, którymi jest opisany, to jest jego moc znamionowa. Taka moc, którą on jest w stanie dostarczyć. I teraz nieuczciwi sprzedawcy podają moc w piku. Oni mówią, że my oczywiście możemy dostarczyć Ci 3 kW, a jeszcze śmieszniej będzie, jeżeli im powiedzą, że w piku możemy dostarczyć Ci 3 kVA. Jeżeli nasze obciążenie, jeżeli nasze zapotrzebowanie jest na poziomie w piku, powiedzmy w piku, na poziomie 5 kW i powiedzmy, że te 5 kW to jest przez powiedzmy tam 3 minuty w ciągu dnia, że to nie jest takie stałe 5-kilowatowe obciążenie, nie mamy takich urządzeń, które będą potrzebowały te 5 kW ssać z tego inwertera przez 2 godziny non-stop. W tym momencie 5-kilowatowy falownik w zupełności nam wystarczy. Bo musimy wziąć pod uwagę coś takiego, że tak jak ze wszystkim, żeby przedłużyć żywotność takiego urządzenia, nie możemy wyciągać wszystkiego, co ono jest w stanie dać, bo ono będzie za ciężko pracowało i będzie cały czas gorące, cały czas będzie buczało, brzęczało, no i szybciej po prostu się wyeksploatuje. Dobrze jest mieć minimum te 30% zapasu, czyli przewymiarować sobie ten falownik, jeżeli chodzi o koszt po baterii, po akumulatorach, po naszym magazynie. Falownik jest drugim najdroższym urządzeniem w naszej instalacji. Jeżeli my w tej chwili, my sobie sprawdzimy, ile zużywamy tej energii, a jak ktoś ma smart meter, to może sobie wyczytać to właśnie ze smart metera, a jeżeli nie, no to można sobie to zobaczyć, mniej więcej zobaczyć z rachunków od dostawcy energii elektrycznej. I załóżmy, że nasze obciążenie jest na poziomie tam 4 kW, tyle normalnie będziemy używali w pikach. Bazowe obciążenie jest na poziomie 1 kW non-stop, 24 na dobę, no to wtedy 5-kilowatowy falownik nam wystarczy. Ale musimy jeszcze pamiętać o tym, że my musimy jakoś naładować te nasze magazyny i na razie nie bierzemy pod uwagę w ogóle solarów. Panele słoneczne na razie nas nie interesują, o nich poopowiadamy sobie na samym końcu, ponieważ ja zakładam, że zimą nie będziemy mieli wystarczająco dużo paneli słonecznych i będziemy sobie mogli mieć taryfę taką, która nocą będzie dużo tańsza, a w dzień będzie droższa i my dążymy do tego, żeby kupować tą energię elektryczną nocą, ładować nasz magazyn i używać tej energii, którą żeśmy kupili i zmagazynowali właśnie z akumulatora, z magazynu w ciągu dnia. Dlatego ważne jest to, żeby wiedzieć, jaką mamy moc przyłączeniową i jaki mamy ten bezpiecznik na wejściu, ten główny bezpiecznik, żebyśmy nie przeciążyli. Jak widzicie tutaj za mną, ja mam 3 falowniki. Każdy z tych falowników ma powiedzmy 3 kW ładowarkę, czyli ja mogę ssać z sieci i 9 kW wpakować w magazyn. Jak to należałoby dobrać, żeby to miało ręce i nogi? Zazwyczaj te nocne taryfy są pomiędzy 4 a 5 godzin. W czasie tych 4 czy 5 godzin w ciągu nocy ta taryfa jest niższa. Więc nasze ładowarki, nasze falowniki hybrydowe muszą być takiej wielkości, żeby nasz magazyn naładować od 0 do 100% w ciągu 4 godzin. No i znowu teraz jest sytuacja tego typu, że pojemność magazynu musi być też taka, żeby nie przekraczać tego 0,5C czy 0,5P prądu ładowania, żeby żywotność tych akumulatorów maksymalnie przedłużyć. Te Victrony za mną są 5 kW. Mogą oddać 5 kW do sieci lokalnej. Tutaj
tutaj do mojego domostwa, 5 kW każdy, czyli razem 15 kW. Więc moje magazyny muszą być takie, że w momencie, kiedy ja obciążę na maksa moją sieć, prąd, który będzie brany z moich magazynów, nigdy nie przekroczy tej wartości 0,5C czy 0,5P. To jest po to, żeby żywotność magazynów była odpowiednia, ilość falowników, tych akurat, bo to jest falownik, który ma ładowarkę wbudowaną, ale nie ma wbudowanych MPPT, ponieważ hybrydowe falowniki typu DE na przykład, one mają wszystko wbudowane w środku. Tam to jest jedna skrzynka i tam są ładowarki MPPT, tam jest ładowarka do magazynów energii i tam jest inwerter. Taki jedna skrzynka, która robi wszystko. No ja nie lubię takich rozwiązań. Przede wszystkim z tego względu, że jeżeli cokolwiek się tam zepsuje, to całe urządzenie jest do wyrzucenia, czy do naprawy, jeżeli da się naprawić. Natomiast tutaj w przypadku Victrona, no to każdy element jest osobno, no prawie każdy, bo to jest inverter charger, tak, czyli ładowarka z falownikiem. Natomiast MPPT i Cerbo jest osobne. Falownik dobieramy tak, żeby zapewnił nam, żeby umożliwił nam korzystanie z naszego magazynu bez konieczności pożyczania z sieci. Teraz, jeżeli chodzi o Victrona, DE wydaje mi się, że ma dokładnie tak samo. Nie mam żadnego doświadczenia z DE, więc nie jestem w stanie tutaj Wam powiedzieć na 100%, ale ten inwerter, jeżeli zostanie przeciążony, powiedzmy, że bierzemy te 5 kW i on bierze to 5 kW z baterii. Nagle coś się włączy i przez, powiedzmy tam 20-30 sekund bierzemy 6 kW. Nic się nie dzieje. On jest w stanie dać ten dodatkowy kilowat przez krótki okres czasu, ale po pewnym czasie on powie, no dobra, już więcej nie mogę, jest za ciężko, za gorąco, pożyczymy trochę z sieci. I to trochę z sieci to jest dosyć dużo. I w tym momencie jest sytuacja tego typu, że jeżeli nasza moc przyłączeniowa, powiedzmy, pozwala nam na branie z sieci 10 kW, a my chwilowo, albo nie chwilowo, a my przez powiedzmy dzień potrzebujemy 14 kW. No to gdybyśmy próbowali wyssać to 14 kW z sieci, to pierwsza rzecz to jest taka, że wypali nam się bezpiecznik główny. A druga rzecz to jest taka, że zapuka pan dostawca energii, powie, no słuchaj, warunki były takie, twoja moc przyłączeniowa jest taka, ty brałeś więcej, więc należy się kara. Mając inwerter tego typu i magazyn energii, my możemy powiedzieć mu, no dobra, to ja z sieci wezmę to 10 kW, które mi wolno, a mój inwerter dorzuci mi dodatkowe 5, a ja będę używał więcej niż teoretycznie mogę wziąć z sieci, czyli 15 kW zużywam, bo muszę, bo na przykład, nie wiem, mam piec do wygrzewania ceramiki, który musi mi pracować przez 12 godzin, a bierze 15 kW, a ja mam tylko 10 kW przyłącze. Jak długo będziemy mieli wystarczająco dużo prądu, wystarczająco dużą pojemność w magazynie, tak długo my możemy używać te 15 kW. Ale jest warunek taki, że ten inwerter będzie podłączony poprawnie. Co to znaczy poprawnie? A poprawnie to znaczy to, że przyłącze główne, poza licznikiem oczywiście już, po stronie odbioru, nie idzie nam na tablicę zabezpieczeniową, na tablicę rozdzielczą, tylko ten kabel wędruje nam tutaj do tego inwertera, do tego falownika. I dopiero z tego falownika wraca nam z powrotem na tablicę zabezpieczeniową. I wtedy ten falownik decyduje, skąd on ma sobie ten prąd brać. Jeżeli ma magazyn, będzie brał z magazynu, będzie ignorował sieć. Jeżeli będzie potrzebował więcej niż może wyprodukować, no to wtedy pożyczy sobie z sieci. A dodatkowo jeszcze możemy mu ustawić coś takiego, że na przykład z sieci nie ma brać więcej niż 3 kW. I wtedy, jeżeli będzie potrzebował więcej, no to musi sobie doprodukować. To jest ważne w momencie, kiedy mamy instalacje w kamperach. Na przykład jedziemy sobie na pole kempingowe i tam jest przyłącze tylko, nie wiem, 10 czy 6 amperowe, a my potrzebujemy chwilowo więcej. No to wtedy tymi 6 amperami sobie ładujemy akumulator, natomiast używamy tyle, ile nam da falownik. Więc tak,
reasumując znowu, magazyn dobieramy tak, żeby był co najmniej tak duży, jak duży jest nasz 24-godzinny pobór energii. Falownik dobieramy tak, żeby pokrył nam zapotrzebowanie na pik i był w stanie naładować nasze akumulatory w magazynie w przeciągu 4 godzin. Idealnie byłoby 4 godziny. Teraz powiecie, no dobra, a co z panelami? No bo jak instalacja PV, no to panele. Słuchajcie, głupia sprawa. W tej chwili tutaj w UK panele można kupić taniej niż mocowanie do tych paneli. Mocowanie w tej chwili kosztuje drożej niż panele. To jest chore, bo kawałek metalu kosztuje więcej niż panel, który produkuje prąd. No ale tak jest. Ja nie mówię o wszystkich panelach, ja mówię o takich panelach, które tam są 400 watopikowe, bo jeżeli ktoś chce najnowsze panele, no to oczywiście one są mniej więcej, kosztują tyle samo, co mocowanie. Nie są tańsze od mocowania. Jeżeli chodzi o panele i ilość tych paneli, mówi się potocznie najwięcej ile się da. Jak masz miejsce na 60 paneli, pakuj 60 paneli. To może być dobre podejście, ale wcale nie musi, bo musimy zdawać sobie sprawę jeszcze z jednej rzeczy. Te falowniki, które mają wbudowane ładowarki MPPT czy PWM, jak ktoś jeszcze takie ma, one mogą przyjąć określoną liczbę paneli. I to chodzi o coś takiego, że napięcie, które będzie w stringu, nie może przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego napięcia w tym stringu, który może być podłączony do falownika, oraz prąd nie może być większy niż maksymalny dopuszczalny prąd, jaki taki kontroler może przyjąć. Więc ilość paneli musimy znowu dobrać sobie do naszego falownika. W moim przypadku jest troszeczkę inaczej, ponieważ ja mogę sobie mieć teoretycznie nieograniczoną ilość paneli, pod warunkiem, że ta ilość nie będzie przekraczała parametrów, które są dopuszczalne przez moje ładowarki MPPT. Oczywiście, jeżeli przekroczę tą wartość, to dołożę sobie następną ładowarkę MPPT. Jest bardzo częsty błąd, który jest popełniany przez część ludzi, którzy sami sobie projektują instalacje. Na płytce znamionowej, na tablicy znamionowej każdego panelu jest wyszczególnione napięcie otwartego obwodu i to jest to napięcie, które w żadnym wypadku nie może zostać przekroczone, jeżeli chodzi o ładowarki MPPT. To, czego ludzie nie biorą pod uwagę, to jest coś, co się nazywa thermal coefficiency. Jest sytuacja tego typu. Budujemy sobie naszą instalację latem. Temperatury są na poziomie tam 25-30 stopni. Instalacja pracuje perfekcyjnie, nie ma żadnego problemu, ładuje codziennie, rozładowuje się w nocy, słońce zaczyna świecić, ładowarki MPPT zaczynają pracować, ładują nasze akumulatory, dostarczają nam prąd do domu. No i przychodzi, słuchajcie, zima. Taki dziad jeden przyjdzie, piękna słoneczna pogoda, ale na następny dzień przyjdą mrozy, przyjdzie, nie wiem, -15 na dworze, ani jednej chmurki, zima jak 100 bandytów, zimno, zamarza oddech, wydychamy powietrze, a tutaj sople spadają. No i nagle pada nam MPPT, kontroler, no dziadowski Victron, nie? Wziął i pracował pół roku i koniec, i nie działa. Z tym, że to nie do końca jest tak, bo to nie jest dziadowski Victron, czy jakikolwiek inny kontroler MPPT, tylko osoba, która projektowała tą instalację, nie wzięła pod uwagę jednego bardzo ważnego parametru. Ten parametr nazywa się thermal coefficiency. Co to takiego jest? Wszystkie parametry paneli są podawane przy stałej temperaturze 25 stopni i stałym nasłonecznieniu. I teraz panel działa w bardzo dziwny sposób. Jeżeli my sobie podgrzejemy ten panel, to jego wydajność spada, jego napięcie się obniża i jego prąd spada. Natomiast jeżeli my go ochłodzimy, to napięcie nam rośnie i prąd, jaki on maksymalnie może dostarczyć, też rośnie. I to zimą zabija ładowarki MPPT. I to nie jest tak, że to jest do bani ładowarka. To jest tak, że ten, kto projektował tą instalację, nie do końca wiedział, co robi. Jeżeli my nie wiemy wszystkiego, to czasami możemy narobić głupot.
No i jednym z takich głupot, które są bardzo częste, to jest właśnie niewzięcie pod uwagę tej thermal coefficiency. My sobie myślimy tak, żeby zmaksymalizować tutaj te uzyski energii, no to wyżyłujemy parametry na granicy wytrzymałości ładowarek MPPT, tak? Czyli to napięcie, tak dobierzemy ilość paneli szeregowo połączonych, żeby to napięcie było maksymalnie wysokie, takie jakie MPPT może przyjąć, bo wtedy prąd tam będzie niższy, płynął, będziemy mogli użyć 4 mm kable zamiast 6 mm i prąd, czyli połączymy równolegle tyle tych paneli, żeby nie trzeba było dokupować następnej ładowarki MPPT, tylko skoro tutaj możemy 70 A, no to tak wyliczymy sobie te panele, żeby tam było te 70 A. I teraz temperatura spada, napięcie rośnie, przekracza nam 150 V, prąd rośnie, przekracza nam 70 A, no i mamy pozamiatane. I to jest ok, jeżeli wymienią nam taką ładowarkę MPPT na gwarancji, bo nie zapłacimy za nią. Natomiast jeżeli tego nie zrobią, no to mamy w plecy, nie? No bo sami jesteśmy sobie tego winni, tak? Źle żeśmy dobrali instalację. Tak samo jest właśnie z grubością przewodów tych DC, tak jak mówiłem, od akumulatorów do falowników, ponieważ jeżeli te przewody będą za cienkie, no to spadki napięć będą powodowały tą pulsację i to wywali nam z kolei falownik. Instalacja taka jak moja, jeżeli robimy taką instalację, która pracuje jako wyspa, zasilanie główne idzie bezpośrednio do falownika, a nie gdzieś tam do tablicy rozdzielczej, czyli nie równolegle z siecią, ale szeregowo w sieci, no to musimy sobie przygotować się też, że na coś takiego jak awaria albo konserwacja, bo jeżeli ja chcę bezpiecznie pracować na tych falownikach, to ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby wyłączyć prąd w całym domu, tak? Bo te falowniki tutaj, one zasilają wszystko. To nie jest tak, że są wydzielone obwody, na których tylko te falowniki pracują, tylko one zasilają całkowicie wszystko. Więc przy tablicy zabezpieczeniowej ja mam przełącznik agregat sieć i w momencie, kiedy muszę albo zrobić tutaj konserwację, coś pogrzebać, update'ować oprogramowanie na przykład, to ja sobie ten przełącznik agregat sieć przełączam, biorę prąd na tablicę rozdzielczą bezpośrednio z sieci, wyłączam sobie moje ładowarki MPPT, wyłączam sobie sieć, która idzie na falowniki, odłączam sobie baterię i mogę bezpiecznie pracować. Nie mam przerwy w zasilaniu, więc o tym też trzeba pamiętać. Teraz tak, czy da się zrobić taką instalację tanio? To wszystko zależy od tego, co to znaczy tanio. W Niemczech na przykład bardzo, bardzo popularne są instalacje balkonowe. Gość ma sobie 2 paneliki słoneczne, czy 4, jak ma 2 balkony, albo duży balkon i mikroinwerter. I z tego mikroinwertera albo ma malutką baterię, malutki magazyn, albo bezpośrednio wkłada sobie wtyczkę do gniazdka i ta instalacja, która produkuje mu prąd w ciągu dnia, to jest zamieniane przez ten mikroinwerter na 230 V i wchodzi sobie bezpośrednio z drugiej strony na naszą instalację i wtedy najpierw wykorzystujemy to, co nam instalacja ta nasza daje, a resztę dobieramy sobie z sieci. I jest to całkowicie nielegalne w UK, tutaj u nas i bierze się to z kilku względów. Jednym z tych względów jest to, że MCCB, te zabezpieczenia są jednokierunkowe, a druga sprawa to jest taka, że jeżeli wyłączymy sobie bezpiecznik na tym obwodzie, w którym mamy wpięty taki mikroinwerter, to odetniemy sieć, ale ten obwód dalej będzie zasilany. Dalej będzie pod napięciem i jest niebezpieczne i można kogoś zabić. A jeszcze inna sprawa jest taka, że taka typowa angielska wtyczka, tak jak i polska zresztą, jeżeli drugi koniec tego kabla będzie podłączony do tego mikroinwertera, tu jest napięcie, odkryte, otwarte przewody. Niektóre z tych mikroinwerterów mają zabezpieczenie takie, że muszą widzieć częstotliwość, żeby się włączyć, no ale to może nie zadziałać i tutaj w Anglii mówią, że nie, to nie ma mowy o czymś takim, że oni na to pozwolą. No, więc tak jak mówię, najtańsza możliwa instalacja to są 2 panele, mikroinwerter i możemy sobie dać kawałek przedłużacza, tylko na miłość boską pamiętajmy o jakimkolwiek zabezpieczeniu. Między tym mikroinwerterem
a tym przedłużaczem musimy mieć jakiś bezpiecznik. Tutaj w Anglii są takie specjalne przedłużacze, które mają wbudowane zabezpieczenie różnicowo-prądowe. Nie wiem, jak to jest w Polsce, ale musimy mieć jakiś bezpiecznik. W razie, gdybyśmy zrobili coś głupiego, nie dajmy się zabić. 230 V to nie są żarty. Teraz dla kogo taka instalacja będzie dobra? No dla wszystkich tych, którzy mają bardzo małe zużycie. Bo jeżeli ktoś zużywa, nie wiem, na poziomie 100 W jest to bazowe zużycie, no to jakakolwiek instalacja fotowoltaiczna większa niż 2-3 panele nigdy mu się nie zwróci, bo żeby instalacja się zwróciła, my musimy dużo płacić za prąd. Jeżeli płacimy dużo za prąd, no to wtedy możemy pomyśleć, ile możemy na tym zaoszczędzić, jeżeli zbudujemy sobie sami naszą instalację PV. Mając taki mikroinwerter i 2 panele, i parę paneli powiedzmy, będziemy mogli sobie używać tego prądu tylko wtedy oczywiście, kiedy mamy słońce. Więc jeżeli kupimy sobie jakiś większy powerbank, no to będziemy mogli te powerbanki ładować. A są takie dosyć duże powerbanki, takie, które są, nie wiem, 2 kWh, 3 kWh. No i wtedy taka instalacja spokojnie naładuje nam te 3 kWh powerbank i będziemy mogli go używać, bo nie mogę powiedzieć, że to jest magazyn energii. 2 kWh to magazynuje energię, ale to nie jest coś takiego, co zasili nam cały dom. Ale może zasilić nam te urządzenia, które chwilowo zużywają dużo prądu. No bo jeżeli mamy 2 kWh magazyn takiej energii, taki powerbank 2 kWh, który da nam 230 V. No to jak podłączymy sobie czajnik, który będzie brał 2 kW, czy tam 2,5 kW, no to taki czajnik przez całą godzinę może gotować tą wodę. No i ile się gotuje? 5 minut? 10 minut? Więc będziemy w stanie co najmniej 6 takich czajników sobie zagotować. Więc to ma sens, ale tak jak mówię, to ma sens tylko dla tych osób, które zużywają niewiele energii. Jeżeli zużywamy więcej energii, chcemy zasilać cały dom, no to te nasze magazyny muszą być dobrane z głową, tak jak mówiłem na samym początku, trzeba wziąć pod uwagę, ile tej energii zużywamy i wtedy dobrać sobie magazyn. Teraz, jeżeli chodzi o panele, to jakość paneli czy ilość paneli jest drugorzędna. Ważniejsze jest to, bo możemy mieć, nie wiem, 30 kW paneli, ale 5 kW falownik, no i co? No i nie wykorzystamy tego. To wszystko musi być dobrane z głową i wszystko musi być tak policzone, żeby miało ręce i nogi. Dobra, dzisiaj mówiliśmy tylko i wyłącznie o wyborze, czy sposobie doboru tego naszego sprzętu i to tylko tak po łebkach, bez żadnych kalkulacji, bez żadnego wyliczania. Tutaj zwracałem tylko uwagę, na co trzeba zwrócić uwagę w momencie, kiedy myślimy o instalacji takiej fotowoltaicznej. Nie mówiłem nic na temat producentów, bo producentów sobie dobieramy już w zależności do zasobności naszego portfela. Mówiłem tylko o parametrach technicznych naszej instalacji. To nie ma znaczenia, czy to jest firma No Name, czy Victron, czy jakakolwiek inna firma, bo to będziemy sobie wybierali potem już na samym końcu. Najważniejsze jest to, żeby parametry techniczne całej instalacji były dobrane prawidłowo, bo jeżeli nie zrobimy tego prawidłowo, to albo się okaże, że przeinwestowaliśmy i nie mamy nic w zamian, albo coś spalimy. Jeżeli chodzi o Victrona, no to z Victronem to też nie do końca jest tak, że będziemy sobie mogli zwiększać czy dokładać inwertery do instalacji tych równoległych, kiedy sobie chcemy. Musimy z góry sobie zaplanować już w momencie projektowania tego sprzętu, że my potrzebujemy 3 inwertery albo 4 inwertery. Dlaczego? Dlatego, że inwertery czy falowniki Victrona można łączyć równolegle, tak jak ja tutaj mam połączone. To nie jest instalacja trójfazowa. To jest instalacja jednofazowa z 3 falownikami 5 kW. Problem z Victronem jest taki, że możemy łączyć te falowniki tylko i wyłącznie, jeżeli mają taki sam software i taki sam hardware. I sprzęt i oprogramowanie musi być z tego samego roku. Troszeczkę inna sytuacja
jest w momencie, kiedy mówimy o falownikach off-gridowych. Ten Victron może pracować jako on-grid, czyli jest podłączony do naszej sieci elektroenergetycznej, ale może pracować też w trybie off-grid. I jeżeli będzie pracował w trybie off-grid, nowy sprzęt Victrona już nie potrzebuje komunikacji CAN, ponieważ nowy microgrid komunikacja między falownikami jest tworzona na podstawie częstotliwości prądu. Mamy tam 51 Hz, 49 Hz, 51,5 Hz i one sobie czytają te częstotliwości i wtedy ustawiają się, tak się synchronizują, żeby były zsynchronizowane, żeby dawały takie same napięcie, taką samą częstotliwość i tą częstotliwość w tym samym czasie. Ta komunikacja częstotliwościowa, ona już jest bardzo stara. Victron od dawna używa to do komunikacji między innymi z Feroniusem. I to działa bardzo, bardzo dobrze. No niestety ten nowy microgrid, bo w tej chwili jest sytuacja tego typu. Te inwertery, wszystkie trzy, są podłączone do tego samego magazynu energii. I muszą być podłączone do tego samego magazynu energii. I muszą być spięte szyną CAN. Tak? Musi być ta komunikacja między tymi falownikami. Natomiast nowy microgrid Victrona, pod warunkiem, że nie jest to instalacja podłączona do sieci elektroenergetycznej, czyli jest typowy off-grid, każdy z tych falowników może mieć osobną baterię, osobny magazyn i może być dostawiony w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu sieci, czyli ja mogę mieć na przykład, nie wiem, 2 falowniki tutaj podłączone do 2 magazynów energii, jeden falownik gdzieś tam w garażu, a jeszcze jeden gdzieś tam w domu. I nie ma najmniejszego problemu, wszystkie te falowniki będą razem pracowały równolegle i ich moc będzie się sumowała, natomiast napięcie i częstotliwość będzie dokładnie taka sama. Schody robią się w momencie, kiedy podłączamy to do sieci elektroenergetycznej, bo w tym momencie już nie możemy takiego rozwiązania użyć. No i jest kupa. No bo myślałem, właśnie, jeszcze jest taka rzecz. Ten falownik może być 5 kW na 48 V, ten falownik może być 3 kW na 24 V, a ten falownik może być na przykład 2 kW na 12 V. I w tym mikrogridzie one będą ze sobą współpracowały i będą razem dostarczały to, co mogą nam dostarczyć. To znaczy oczywiście ten 12V wyłączy się szybciej, bo on jest tylko 1 kW, 24 V da nam te 2 kW, to już mamy 3 kW, i resztę przejmie ten 48V. Da nam tyle, ile będziemy potrzebowali. Ale to taka dygresja na temat tego, co w tym roku już będzie Victron udostępniał. Dodatkowa jeszcze jest taka rzecz, że Victron w tym roku wypuści inwerter 20 kW. Zaczęli już używać kilowatów zamiast kilovoltampere w opisach urządzeń, więc jeżeli mówią, że 5 kW, to będzie 5 kW, a nie 4,3. I pojawią się urządzenia trójfazowe i będą w tym roku również urządzenia rakowe, takie poziome do włożenia do szaf tych 19-calowych. Więc to tak na marginesie. Oni już o tym mówili w tamtym roku. Ja tam wspominałem w którymś z filmów. Wtedy mówili też o tym mikrogridzie i ja byłem bardzo, że tak powiem, zafascynowany tą informacją. No niestety przyszło sprostowanie. Tak, można będzie podłączać te falowniki w dowolnym momencie i w dowolnym miejscu i z różnymi magazynami, ale pod warunkiem, że nie są one podłączone do sieci elektroenergetycznej, a w moim przypadku to niestety nie ma takiej opcji. Dobra, wróćmy teraz do doboru sprzętu. Reasumując, falownik dobieramy albo do mocy szczytowej, albo do uśrednionej mocy, jaką pobieramy. To znaczy falownik musi być większy niż średnie nasze zużycie. Wtedy będzie pracował prawidłowo. Magazyn dobieramy w taki sposób, że pojemność tego magazynu jest minimum nasze dzienne zużycie, czy dobowe zużycie prądu. Natomiast panele, moim zdaniem, tyle ile nam wlezie na dach, chyba
że mamy falownik z ładowarkami MPPT, wtedy nie możemy przekroczyć tych wartości, które są dopuszczalne przez nasze ładowarki MPPT wbudowane w nasze inwertery. Jeszcze musimy o jednej rzeczy pamiętać i to jest bardzo ważne, ponieważ ludzie palą sobie swoje urządzenia w momencie, kiedy nie wezmą pod uwagę thermal coefficiency. Napięcie na naszych panelach będzie rosło w miarę zmniejszania się temperatury, w której one pracują. I ta thermal coefficiency jest bardzo ważnym parametrem, ponieważ my możemy sobie ustawić panele tak, czy dobrać i połączyć panele tak, że całe lato będzie nam pięknie chodziło. W momencie, kiedy temperatura spadnie poniżej zera, wypala nam nasze ładowarki MPPT i wtedy jest narzekanie, bo byle jaka ładowarka. Nie, to nie była byle jaka ładowarka, to był byle jaki instalator, który nie wziął pod uwagę tego jednego bardzo ważnego parametru. Dobra. Koniec tego biadolenia tutaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że kilka rzeczy rozjaśniłem. Na pewno więcej zaciemniłem. Jeżeli będziecie chcieli, żebym opowiedział więcej na temat doboru sprzętu i na co trzeba zwracać uwagę, to dajcie znać w komentarzach. Ja nagram taki odcinek i weźmiemy już jakieś konkretne liczby. No i wtedy sobie policzymy, ile minimalnie możemy wydać na taką instalację, a ile optymalnie albo maksymalnie. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję i dzięki za kawę. Jakby ktoś miał ochotę postawić mi kawę, to będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia następnym razem.